Siemandero ludziska, z tej strony Darkwolf i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Vendetta. Co powoli dochodzimy już chyba do końca. Okej, jak pamiętacie w ostatnim odcinku wróciliśmy do Brighton, byliśmy na Santa Lucia, zobaczyć trochę do zadań. No, w tych odcinkach nie za dużo się dzieje, no ale ja wiem, już będąc powoli dochodząc do końca, to już jest normalne. Okej, oczywiście wracamy do St. John, to musi podać z powrotem z Avenue. Widzicie, już nasza podróż jest coraz dłuższa, musimy jechać tutaj z powrotem. Nie chcę na razie się bić, bo to jest dla mnie no sense. A twórca po prostu już nie wiedział, co wymyśleć. Że zaraz wracamy w te same miejsca. Wcześniej mogliśmy płynąć, gdzie nam się chciało. No ale cóż, to nie jest żaden problem. Jak to mówią, to nie jest big deal. Okej, witajcie na St. John 1. Oczywiście przypominam panowie, że jeżeli pani seria to się podoba, to oczywiście proponuję zawsze subskrypcję na mój kanał i oczywiście aktywację dzwoneczka. Jeżeli chcecie, żeby Darkwolf, żebyście wiedzieli, kiedy Darkwolf po prostu włożył nowe odcinki. Okej, idziemy oczywiście do przodu, wracamy do Avenue. Mogę coś mi powiedzieć ciekawego? Remember about the witnesses. Guess you normally don't leave many alive in your trade. Okej, nie interesowało mnie to. Okej. Siema Avenue. Success? Yeah. You had me followed again? No. God has gifted me with an above-average talent to read men, the way you stand, your expression. It is a trait I value quite highly. Good for you. Do you need me to tell you what happened, or did God already fill you in? I surmise that Mr. Touché will be paying me a visit shortly. As to any other details, I would expect you to tell me anything pertinent. That arrangement better start going both ways. I don't like being kept in the dark, Avery. I've already told you there are many events falling into place in many different ways. You need only be concerned with the tasks I assign you. Leave the details to me. I'm not talking about that. I'm talking about your little scheme to get in close with the patriarchs. Mr. Touché. He does talk, doesn't he? Enough for me to know this isn't just a small detail. Did you really think you could keep this a secret from me? Christopher, you would have found out within 2 more steps of our plan. There are parts that you will and must know. You are simply going to find out about them later. Once I was in too deep to walk away? Christopher, you truly are much more than a run-of-the-mill pirate. I knew I would do well to hire you. You didn't hire me. I'm working with you. And let me make this clear. I don't give a damn about your rich man's games, your pompous patriarch bullshit, or this feud with Kensington. But I don't like being kept in the dark. It makes me angry. Fair enough, Christopher. As I said, you would have found out soon enough, but I understand your concern. There are no more surprises planned. On that, you have my word. Right. So what now? Now I shall await Mr. Touché's arrival. Meanwhile, you can proceed to the next part of the plan. Okej. Just who are they? The patriarchs, I mean. In the simplest of terms, a group of men with considerable influence who have banded together to influence matters in the West Indies. And in less simple terms? God has given a shepherd to every flock. Some shepherds lead 1 flock, others more. Some shepherds can lead 100 flocks across 100 islands. So it's a group of rich men who formed a little club to get things done, and you want to join them. That what you're trying to say? Ah, Christopher, you might as well describe the finest Grand Cru as a drink. Okej. So without the patriarchs, Kensington is dead in the water. Without them, he would be little more than a dubious tradesman. Remember the 3 trees. The patriarch's influence is vital to each of them. Kensington's good standing with him is what keeps his trees standing. The point of all this is to strip him of the patriarch's support, and by the time that happens, he will have been stripped of a great many other things as well. These patriarchs, should I be expecting a war against them? No, nothing like that.
The patriarchs do not form attachments to anything but power. They will not fight for Kensington once he's no longer of any use to them. They are men of the mind, men of business. They observe and calculate. That's another reason why Kensington has never belonged among their numbers. So how did he get in? He managed to impress a recently deceased patriarch in his usual underhanded manner, and in turn the old fool supported his candidacy. Kensington played him perfectly. How long has Kensington been with the patriarchs? No. Several years now. What matters is that he should never have been voted in the first place. There are probably more perks to being a patriarch than just getting a fancy name. Let me put this in sailors' terms, Christopher. Imagine that your ship could suddenly gain admission to any port in the world immediately, as if by magic. This is the kind of power the patriarchs possess. Sounds worth the trouble. More than worth it, Christopher. So how do you become a patriarch? One must be a man of high standing. A man of great influence. A true patriarch. And have their unanimous support? Indeed. And but for one pus-filled boil, I would have had that long ago. Are any of the other patriarchs your enemy? No, Christopher. Some are still Kensington's close allies, but that is a different matter altogether. And it will soon change. One more thing. Marie expects a little help for the part she played in your little scheme. I told her you'd get the church to leave her to run her business without any more interference. I expect you to have it done. You've promised something to that low harlot, and you expect me to help her? To have pity on a succubus incarnate? I'm not one to read the Bible, but didn't Jesus forgive the whores? Fair point, Christopher. And an astute observation. Yes. Yes, that is the duty of a Christian, isn't it? To forgive, to love one's neighbor as oneself. I believe this may be a good thing. To help one lower than yourself, even a fallen Jezebel such as she. Christopher, you continue to surprise me. I shall bring this up with my friend, the bishop. Your Magdalene will be rewarded for her assistance. So what do we do next? A fine day, Christopher. Made even better by a delivery I've just received. Crates of the finest produce available. Already safe at my plantation. After all, I can't afford to let it sit on the docks spoiling in the sun. Salt can help with that. I know that. Do you think Kensington does? A shipload of his spices and sugar is due to sail to London tomorrow. Sugar and spices don't spoil. What's your point? But food does. And most commoners would hardly know that much. In their minds, spices are simply another type of food that could go bad from sitting out. Or in this case, with a little help. I'm not following you. Speaking of help, my kitchen staff has been having problems with rats recently. They use poison on the vermin, the same kind they use on ships. Odorless and supposedly tasteless. Though I'm not sure what unfortunate soul was forced to come to that conclusion. And there's plenty of poison left over. As a captain, you're welcome to help yourself. And use it anywhere you find it's needed. Ah, I think I get your meaning. I'm sure you do, Christopher. Your thoughts? Sounds like Kensington is about to have some problems with his supplies. And should that happen, how could he ever look the people of London in the eyes again? For that matter, how many of them would ever purchase his goods again, I wonder? Okej. Oczywiście musimy teraz kolekcjonować jakąś truciznę. I know it has to be done, but I need to think it over. Of course, Mr. Raven, after all. There is a time to be born and a time to die.
Okej, naszym kolejnym zadaniem jest znalezienie jakiejś trucizny. Co nawet nie wiem, gdzie ją znaleźć. Okej, Species of Life. Okej, musimy wrócić jednak tutaj. Musimy zdobyć truciznę, którą będziemy musieli, jak zrozumiałem, otruć transport, który będzie wywany do Londynu. No cóż, jak to brutalna gra. I tam mam jakiegoś faceta, co nawet nie wiem, co on robi. Wszyscy się znowu biją między sobą. Nigdy się nie uspokoją. No cóż. Ale byłoby fajnie tak, powiedzmy, wymieszkać tutaj w takim tym. Oczywiście z restrukturowaniem. No tutaj to trochę tak patrząc, z jednej strony nawet ładnie wygląda, ale z drugiej trochę brakuje gustu. Oj, będziemy mieć chyba nawet nowe zadanie w międzyczasie. Bonjour, ça passe? I need the powder you use to deal with your rat problem? Sans doute. En dedans cuisine. Never mind. Okej. Bonne journée. Ok, nasze kolejne zadaniem jest otrucie wszystkich zapasów. Tylko że oni mi nie specyfikują gdzie dokładnie. Może do zadań. No właśnie. A, na Kumane, okej. Tutaj już ma wyjaśnienie, co oczywiście nam tego nie powiedzieli. A teraz już mamy o wiele, wiele prościej. Okej, wracamy na okręt. Tak jak już mówiłem, jak widzicie, panie i panowie, gra już zaczyna być powoli bardziej nudna. Z powodu, że twórca, który stworzył tą grę, po prostu już nie wiedział, co zrobić. Oczywiście każdy jechał to z powrotem i tak dalej, żeby po prostu przedłużyć grę. Oczywiście ja pamiętam, że długo to nie trwa, jeżeli już zrobiliśmy tyle godzin. Nie wiem, chyba w grze już mam napisane ponad 10 godzin gry, czy więcej. Nawet ile to jest, to nie jest ważne. No ale cóż, trzeba robić to, co trzeba. I oczywiście na Kumanie jeszcze jesteśmy chyba w dobrych raportach, jeżeli się nie mylę, z Hiszpanami. Zase sprawdzę w międzyczasie, by the way. Spain. Tak, jesteśmy w poprawnych warunkach, więc nie powinno nic skomplikować tam całej sytuacji. To znaczy, że po prostu będziemy mogli wjechać teoretycznie bez żadnego problemu do portu i tak dalej. Inaczej byśmy nie mogli tam pojechać. Ok, mamy tu wystarczająco ładunków, oprócz żarcia. Więc będziemy musieli pojechać gdzieś, zapełnić te ostatnie fragmenty, które nam będzie brakowało. Chyba że bym pojechał tutaj z portu. To chyba bardziej mi się to opłaci. Wykupić od razu. No i po prostu wtedy pojechać. Tak zrobić jednym strzałem. Bez żadnych komplikacji. Tak żeby nie jechać tam i z powrotem i się po prostu męczyć po innych miastach, żeby biegać po kupno. If you can find better prices, I'll retire. Tak, oczywiście kupujemy do 1000 racji tym razem. Okej. Okej, wpłyniemy na Kumana, 13 dni. Nie chcę atakować na razie żadnego okrętu pirackiego, tym bardziej, że fregata mnie nie interesuje. Okej, wracając z powrotem na Kumanę. Tylko pytanie, jeżeli teraz, gdzie mamy dokładnie iść, żeby odbyć to wszystko? Bo jeżeli tutaj za bardzo nie specyfikują.
No mówię o jakimś magazynie. Aha. Już pokazało mi na X, nawet nie zauważyłem tego. Okej. Skoro jesteśmy w temacie. Masz facet może na sprzedaż? Mogę u Ciebie sprzedać trochę moich rzeczy? Świetnie. To trochę odzyskamy kasy z naszych starych. O! Okej, mamy na czerwono, znaczy będą tam dwie osoby do wytłuczenia. Aha. Musi iść od drugiej strony. Looks useful. Aha, od razu mnie zaatakowały. Call that sword fighting? What's that gonna do? Bleed. Nawet prosto idziemy. Nawet prosto poszło. Straciliśmy tylko kilka punktów życia. Nawet niedużo. Ja wiem, już po prostu gra idzie prosto. Dostaliśmy nowy rapier. Okej, zobacz, czy to jest jakaś broń, którą mogę założyć. 700, 800, moja jest lepsza. No cóż, okej. Call that sword fighting? You call that sword fighting? Heh. Eat this. Okej, kolejny leży. You're gonna eat that blade. Leżeć. Okej, jak widzieliście i w prosty sposób poszli do piachu. Mamy skrzyneczkę. Zobaczcie, co mamy coś ciekawego. 500 sztuk złota, bardzo przydatne. Trochę złota. Kolejne złoto. No, gówno warte, no ale nic. Okej, coś jeszcze tutaj jest? Jakaś piękna skrzyneczka, którą mogę okraść? Okej, mamy kolejną skrzyneczkę. Sia Service Pistol, bardzo dobrze, bo potrzebowałem nowego pistoleciku. Znaczy, czy jest to, co mogę użyć? 2000, 3000. Okej, wycofujemy tą broń. A musiał się zbagować. Okej. Okej, pistolety naładowane. Coś jeszcze? Okej, słyszałem tam barana. God. Your sister give you that blade? Leżeć. Your sister give you that blade? Come on. Die. Do widzenia. Jak cały czas dostajemy 600 tekstów, tak praktycznie każdą walkę, więc sobie bardzo się opłaca skupić się. A tę skrzynkę już nie mogę zlutować, szkoda. Okej, chyba wszystkich wybiliśmy tutaj. Słysząc po audio. O, widziałem skrzyneczkę. 1000 sztuk złota, bardzo przydatne. Jeszcze sobie wypiję jedną wódkę. Okej, musimy jeszcze zaplotować 2 trucizny.
O, Treasure of the Aztec. Zawsze na sprzedaż. Okej, zostaje jeszcze jedna trucizna do pakowania. Ten zrobił sobie mościk. Okej. 4000 punktów doświadczenia. Sporo kasy. No i to musimy wrócić oczywiście do Avenue. Kolejne zadanie zostało poprawnie zakończone. Looks useful. Passiflora, takie inne duperelki. Okej. Wypływamy stąd i wracamy oczywiście do... nie mam wystarczająco dużo racji. Dlatego nie zauważyłem. Guaranteed quality. Best craftsmanship in the Antilles. Okej, wykupujemy oczywiście 1000 racji. Znowu wróciliśmy do 20 000, kurde. Zaczęliśmy trochę tracić kasy, ale to nie jest problem. Widzicie, po prostu w tych odcinkach jest bardziej skupiony jesteśmy na dialogach gry. Nie ma tutaj nic ciekawego, więc jeżeli chcecie przeskoczyć lub coś, no to teoretycznie możecie przeskakać te odcinki. Jesteśmy zaatakowani przez 2 galeony. Jeden sztucer. Okej, chcecie się bić? Okej, zaczynamy oczywiście od sztucera. Mamy pomyślny wiatr, bo jest do sztormu. No, okej. Jeden leży. Czy mogę od was uciec z problemów? Chyba uda mi się uciec. No, udało się. Nie ma sensu nawet walczyć czy cokolwiek, bo na razie nic tam sztucer ani galeon nam nie dadzą. Oczywiście w przyszłości będziemy walczyć sobie z inną klasą, co ja nie będę wam mówił co. Okej, wróciliśmy do St. John. Oczywiście wiem, muszę też naprawić okręt. Ale na razie... czy się wydaje, że to są 2 osoby? Okej, coś mi powiesz ciekawego teraz? Remember about the witnesses? To już omawialiśmy, nas nie interesuje. Okej, siema Avery. I have a feeling Kensington's spices are not as bland anymore. In every crate. Perfect. Perhaps less so for the customers in London, but oh well. By the way, Kensington has been summoned to a meeting. It appears that explanations are expected. Consequences will surely follow. Guess your patriarchs are getting tired of him. You're a smart man under all that pirate filth you cloak yourself in, Christopher. I take it you're ready to move on with the next step? The sooner the better. I have long known that it is God's will that Kensington should fall, Christopher. And now it's been confirmed. It's by his hand you have obtained information that can help us, but only if we seize the opportunity. Yes, truly is a time of great expectations. What are you talking about? The letter that you have so skillfully secured for us concerns Kensington's debts. Our efforts have been paying off, and Kensington has felt the result in his treasury. He's been forced to quietly take out an emergency loan. And you're going to push the lender to demand the money right now? Actually, I was thinking just the opposite. Poor Kensington. Suffered so much recently.
perhaps we could provide him with some relief. What? Just imagine if his creditor were to suddenly disappear. He has no family, no heirs, no business partners. There would be no one left to demand the payment, and Kensington would be left in the clear. How the hell is that supposed to hurt him? Christopher, money once lost can always be made back. But a loss of reputation is nigh impossible to recover. You see, the creditor in question happens to be well known in certain circles, and this includes some of the patriarchs. Kensington isn't the first to borrow from him. Now, if this creditor were to mysteriously disappear shortly after giving out a major loan to Kensington, whom might they suspect? And they'd give a damn? Some would. Our creditor is not only useful to them, but he's also well acquainted with at least two that I know of. Of course, they couldn't be certain it was Kensington, as there's no direct evidence, but they would begin to look at him with distrust and distaste. They'd have to know about the loan, though. Didn't you say Kensington's keeping it under wraps? True. If only someone could inform them. Someone who could do it anonymously, discreetly. Someone who would consider it his Christian duty to make sure the truth comes out. Right. So where is that creditor? You're right, of course I do. This will point you straight to him. How it happens will depend on how inventive you are. There is only one stipulation. He really must disappear completely. What for? He'll be dead anyway. Of course. But there needs to be room for doubt about his fate, some degree of uncertainty. Doubts grow stronger the longer they last, Christopher. So if the man were to disappear, but some ominous trace was left behind, say his favorite hat, drenched in blood. For such a rich and law-abiding man, you sure know how these things work. As the great Terence once said, Homo sum humani nihil a me alienum puto. In a word, nothing that's human is alien to me. Sure. Okej, teraz mamy kolejne zadanie, co musimy znaleźć które zadaje kredyt Kensingtonowi. Pytanie brzmi, czy mi zbojwi mi oczywiście w zadaniach, gdzie on może być? Okej, musimy wrócić na Kumana znowu. Ja pierniczę, ale przedłuża, Boże no. Powoli zaczyna to być lekturalnie nudne jeżdżenie w tą z powrotem. No ale cóż. No dobra panowie, ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że jeśli się wam podoba, oczywiście jeżeli tak, to subskrybujcie na mój kanał, oczywiście dzwoneczek, jeżeli chcecie nowe odcinki. No i do odcinku, Szmandero.